Cześć wszystkim, to jest trzeci odcinek z odbudową i modyfikacjami EOS-a od zera. Także jeśli lubisz takie tematy, a nie oglądałeś dwóch pierwszych odcinków, to koniecznie nadrób temat. W tym odcinku zajmiemy się tyłem, robimy pełny polift. Postaram się to wytłumaczyć tak, żeby każdy, kto chce, mógł taką modyfikację zrobić. A teraz bez zbędnego gadania lecimy. Dobra, więc teraz szybka informacja, co będzie potrzebne, żeby taki tył w ogóle złożyć. W teorii powinno się wymienić 5 rzeczy, czyli zderzak, lampy, klapa, nadkola i wtyczki lamp. W praktyce nadkola można zostawić, no i klapę można zostawić, ale trzeba wykonać małą przeróbkę. Teraz czas dokopać się do lamp i do wtyczek. Boczki, szybki temat. Wystarczy nam jeden śrubokręcik, mianowicie taki. Musimy się pozbyć kilku kołków. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus do tego odpiąć ten plasticzek oraz odkręcić tą śrubeczkę. Przy demontażu tej osłony trzeba odpiąć wtyczkę oraz przy demontażu tej tapicerki trzeba odpiąć czujnik. Tutaj musimy wyjąć taką zaślepeczkę, po czym możemy to wyjąć do góry. Tu musimy zdjąć jeszcze gumeczki z dwóch stron i te plastyczki. Bagażnik rozebrany. Jak widać, dostęp teraz jest dość prosty. Dwie śrubeczki, wtyczka. Jeszcze jedna uwaga. Tutaj mamy jedną śrubę schowaną. Także przed demontażem trzeba zdjąć te plastiki. W taki sposób, że tutaj sobie podważamy i ściągamy do góry. To samo robimy analogicznie z drugiej strony. Jak będziecie ściągać lampę, to ściągacie ją bezpośrednio do tyłu, ponieważ tu mamy jeden ślizg, który łatwo połamać. Lampy zdjęte, czas na zderzak. Zderzak prosty temat. Raz, dwa, trzy z dwóch stron. Jedna śruba tutaj, pozostała od nadkola. Jeszcze dwie centralne od dołu. Jeszcze jedna mała uwaga. Te dwie śruby często lubimy się ujebać. Także delikatnie je odkręcamy. Zderzak odkręcony. Pokażę wam małą różnicę. W nowych lampach wtyczki wyglądają tak, a w starych lampach wtyczki wyglądają tak. Nie wiem, po co Volkswagen to zmienił, ale na szczęście piny są takie same, wystarczy przepiąć same kostki. Dla zainteresowanych to są numery na lampy zewnętrzne, to są numery na lampy wewnętrzne. Czas zabrać się za wtyczki. Oczywiście pinout też zmienili, także teraz wam pokazuję, jak to wygląda przed,
A zaraz Wam pokażę, jak wygląda po. Do wyciągania pinów polecam zaopatrzyć się w takie cudo. Koszt na Allegro znikomy około 12 zł, a robota idzie raz, dwa, trzy. Dobra, wtyczka po wymianie. Kabelki wyglądają tak. I zobaczymy, czy wszystko śmiga. Dobra, poprawka wykonana. Także przedstawiam tym razem poprawną konfigurację pinów. No i wszystko jest ok. Zderzak chwilowo jest stary, a tym się zajmę na sam koniec. Teraz czas nawrócić się do klapy. Klapa tylna, dość prosty temat. Na początek demontujemy wtyczki. Teraz musimy wykręcić lampy. No i teraz Wam pokażę, na czym polega różnica w lampach. Tutaj mamy sam bolec od śruby do samego końca, a tutaj niestety mamy żaróweczkę. I co się dzieje, jak założymy tą lampę na klapę? Nie wiem, czy widać. Ale lampa wystaje jakieś 2 mm. No i teraz, żeby to wszystko pasowało, trzeba będzie tutaj wszystko wyciąć. No i zrobić dodatkowe mocowanie pod tą śrubę. Na szczęście klapa z EOS-a to włókno, także z tym sobie poradzi malutki dremel. Dolne mocowanie wycięte. Teraz lampa powinna już w miarę pasować. Zarabiając odpowiednie mocowanie, będzie można lampę ładnie spasować. Teraz jak widać, tutaj trzeba dorobić mocowanie. Ja to robię w taki sposób, że z takiej blaszki robię sobie taki kształt. Blaszkę wkładamy w taki sposób. Jak zaczniemy dokręcać tą śrubę, to tu nam ładnie dociągnie. I teraz patrzcie, jak to się dzieje. Wszystko skręcone. I zobaczcie, jak sieci lampa. Idealnie płasko. Nic nie wystaje. Oba mocowania gotowe. Lampy spasowane. Teraz czas zabrać się za instalację. Różnica jest taka, że w tych lampach w przedlifcie nie było postoju, więc musimy dociągnąć jeden kabelek. Powiedzcie, że to nie wygląda kozacko.
Co do instalacji, jest zdemontowana. Pozostaje wymienić płyny wtyczki, dołożyć kabelek. Jak już się uporam z tą wiązką, to jeszcze kabelek stąd, przez cały układ dachu, aż do tego miejsca. I stąd mamy dwie ścieżki. Albo podpinamy się pod lampę, albo ciągniemy kabel do przodu do borda. No i wiązka gotowa. Nie nagrywałem tego, ponieważ trwało to ponad godzinę i było wyjątkowo nudne. Jedyne co się zmieniło, to w czarnej wtyczce, pin drugi, pojawił się nowy kabel, który idzie do lewej i prawej lampy, oraz zmieniły się konektory, które wyglądają teraz tak. Lecimy z montażem i zobaczymy, jak to wygląda dalej. Instalacja już na swoim miejscu. Dla zainteresowanych montażem trójka masa, dwójka światła postojowe, jedynka z lewej strony przyciągalne, z prawej strony wsteczny. Teraz mniej przyjemna część, czyli przyciągnięcie kabli stąd kanałami aż na dół. Ale zanim to zrobię, złożę klapę do końca, bo tu już jest wszystko zrobione. Plastiki zdemontowane. Teraz dobrze widać, jak mają być kable. Instalacja skończona. Kabel puszczony oryginalnym tunelem aż do wtyczki 5/4, a stąd tymczasowo do lewej lampy. Później puszczę kabel z lewej strony do borneca jak w oryginale, ale póki co dla jednego kabelka nie ma sensu rozbierać połowy auta. A jak już mamy zrobione wszystko z instalacjami, to czas na ostatni element. No i finish. Oczywiście nie składałem bagażnika, bo byłoby to bez sensu, kiedy trzeba znowu wszystko rozebrać do lakierowania. A zanim zderzak pójdzie do lakierowania, to trzeba jeszcze zrobić parę kwestii. Między innymi przeróbka dokładki i modyfikacja parktroników pod 6 czujników. No i jeszcze jeden drobny temat, czyli wygodowanie stopów. Aktualnie, jak widać, świecą się, a nie powinny. No ale poza tym nie ma porównania. Podobało się? Jeśli tak, to pokażę Wam, co będzie w kolejnym odcinku.
A właściwie to już to widzicie. Tak, mam już większość części. Mam zderzak, maskę, lampy. No mam wszystko. Także działamy dalej. Cześć.